Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziękuję Wam za odbiór poprzedniego materiału o 504 łamane przez 507. Naprawdę nie spodziewałem się aż tylu pozytywnych komentarzy. Czytam je wszystkie i powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie utrzymać ten poziom. Na szczęście coraz częściej zaczynamy te materiały tworzyć wspólnie, dlatego jest szansa na powodzenie. Dziękuję Łukaszowi za ponowną pomoc w wyborze olejów do analizy i dotarcie do raportów, ale dziękuję też Wam, bo to dzięki Waszym pytaniom, uwagom, sugestiom, komentarzom i dyskusjom ta seria nabiera sensu i takiego, a nie innego formatu. Warto też jasno powiedzieć, na czym bazujemy. Ten materiał powstał w oparciu o raporty laboratoryjne publikowane na forach internetowych, zarówno polskich, jak i rosyjskich, to społeczności, które od lat zlecają i udostępniają analizę świeżych i przepracowanych olejów, dzięki czemu możemy dziś spojrzeć na te oleje zbiorczo, porównawczo i bez marketingowej narracji producentów. Tym razem bierzemy na warsztat normę Volkswagena 508 łamane przez 509, czyli 0W20 nowej generacji. Normę, która od początku budziła emocje. Bardzo niska lepkość, wysilone silniki, turbo, bezpośredni wtrysk, długie interwały, redukcja CO2, GPF, DPF. Margines błędu jest tu wyraźnie mniejszy niż kiedyś przy klasycznych 30. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej zbiorczej analizie kilkunastu olejów 508 łamane przez 509, to fakt, że mimo jednej normy receptury są wyraźnie różne. To nie jest tak, że wszyscy robią to samo i tylko zmieniają etykietę. Widać wyraźnie kilka filozofii. Zaczynamy od tego, co w normie 508 łamane przez 509 jest absolutnie kluczowe, lepkości, bo to jest fundament tej specyfikacji. 0W20 to nie tylko etykieta, to bardzo wąskie widełki i bardzo świadome kompromisy. Patrząc zbiorczo na analizowane oleje, widać trzy wyraźne grupy lepkościowe, mimo że wszystkie formalnie są 20. Pierwsza grupa to oleje o bardzo niskiej lepkości w 40 stopniach Celsjusza, poniżej 40 mm2 przez sekundę oraz klasycznej wartości w 100 stopniach Celsjusza w okolicach 8. To konstrukcje maksymalnie ekonomiczne, szybko budują film olejowy, minimalizują opory wewnętrzne, realnie wspierają redukcję spalania. Takie formulacje będą najbardziej sensowne dla osób, które jeżdżą głównie po mieście, robią krótkie odcinki, mają hybrydę lub miękką hybrydę i zależy im na jak najniższym zużyciu paliwa oraz szybkim smarowaniu po zimnym starcie. Przykładowo w nowoczesnych 1.5 TSI używanych spokojnie to w pełni wystarczające rozwiązanie. Druga grupa to tak zwana mocna 20, lepkość w 100 stopniach Celsjusza, bliżej górnej części zakresu SAE20, czyli okolica 8,8 mm2 przez sekundę, często też wyższa lepkość w 40 stopniach Celsjusza. To nadal norma 508 łamane przez 509, nadal 0W20, ale wyraźnie bliżej stabilności pod obciążeniem niż absolutnej minimalizacji oporów. Te oleje będą sensownym wyborem dla osób, które dużo jeżdżą autostradą, mają podniesioną moc w ramach rozsądku, eksploatują silnik dynamicznie albo jeżdżą z większym obciążeniem. W praktyce, jeżeli ktoś czuje, że jego styl jazdy jest bliżej 5W30 niż ekojazdy, to właśnie tutaj powinien patrzeć. Trzecia rzecz to wskaźnik lepkości. Widać wyraźnie, że część olejów ma wskaźnik lepkości w okolicach 175 do 180, a część przekracza 185. Wyższy wskaźnik lepkości oznacza mniejszą zmianę lepkości wraz z temperaturą. Dla użytkownika przekłada się to na bardziej stabilne zachowanie filmu olejowego w szerokim zakresie temperatur. Od zimnego startu po rozgrzany silnik. Jeżeli ktoś eksploatuje auto w dużych amplitudach temperatur, zimą na mrozie, latem w upale, wyższy wskaźnik lepkości daje dodatkowy komfort. Jeżeli samochód pracuje głównie w umiarkowanych warunkach, różnice będą mniej odczuwalne. Drugi obszar to TBN, czyli rezerwa alkaliczna. W analizowanych olejach zakres jest dość wyraźny, mniej więcej od 7,5 do ponad 10 mg KOH przez gram. I tu bardzo ważne, 508 łamane przez 509 to norma projektowana pod nowoczesne, czyste spalanie i paliwo o niskiej zawartości siarki to nie jest środowisko starych diesli produkujących ogrom sadzy. Wyższy TBN będzie korzystny dla kierowców, którzy jeżdżą dużo po mieście, często nie dogrzewają silnik, mają sporo cykli rozruch-zgaszenie i potencjalnie rozcieńczają olej paliwem. Dodatkowa rezerwa alkaliczna daje wtedy większy bufor neutralizacyjny. Podobnie w przypadku długich interwałów, przy założeniu dobrej jakości paliwa, wyższy TBN daje większy margines bezpieczeństwa. Niższy TBN w tej normie nie oznacza gorszego oleju, często jest efektem optymalizacji pod kątem niskiej zawartości popiołu i kompatybilności z układami oczyszczania spalin. Jeżeli ktoś wymienia olej częściej niż przewiduje long life,
i jeździ głównie w trasie, niższa wartość TBN w praktyce nie będzie ograniczeniem. Najciekawsza część to jednak dodatki, bo tu widać różne filozofie mimo tej samej normy. ZDDP, czyli cynk i fosfor, podstawowy dodatek przeciwzużyciowy. Patrząc na tabelę, różnice nie są symboliczne. W przypadku fosforu najniższe wartości schodzą w okolice 650 do 700 ppm, a najwyższe zbliżają się do 900 ppm. To jest różnica rzędu około 30-35%. W cynku rozpiętość jest jeszcze bardziej widoczna, od około 740 ppm do ponad 1000 ppm. To już prawie 40% różnicy między najniższym a najwyższym poziomem. I to wszystko w obrębie tej samej normy 508/509. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, norma nie narzuca jednego sztywnego poziomu ZDDP, tylko zakres bezpieczny dla układów oczyszczania spalin. Producent ma więc przestrzeń do manewru. Oleje z wyższym poziomem cynku i fosforu będą miały większy potencjał ochrony przeciwzużyciowej w warunkach granicznych, wysoka temperatura, cienki film olejowy, duże naciski jednostkowe. To może mieć znaczenie dla osób jeżdżących dynamicznie, utrzymujących wyższe obroty albo eksploatujących silnik w sposób bardziej obciążający. Z kolei niższe poziomy ZDDP oznaczają mniejsze obciążenie dla katalizatorów i filtrów cząstek stałych. To podejście bardziej systemowe, ochrona silnika w ramach normy, ale z większym naciskiem na trwałość układów emisji. Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy. Sama ilość cynku i fosforu nie mówi wszystkiego. Liczy się chemia dodatku, jego stabilność w czasie, współpraca z pozostałymi składnikami pakietu. Dwa oleje o podobnym poziomie ppm mogą zachowywać się inaczej w realnym silniku. Ale fakt pozostaje faktem, w tej tabeli widać wyraźnie, że producenci przyjęli różne strategie, jedni idą bliżej górnej granicy ochrony przeciwzużyciowej, inni bliżej minimalizacji wpływu na emisję. I to już jest realna różnica, którą można brać pod uwagę przy wyborze, zwłaszcza jeśli ktoś ma konkretny styl jazdy albo konkretne obawy dotyczące zużycia. Wapń i magnez pokazują wyraźnie różne podejścia do kontroli spalania stukowego przy niskich obrotach LSPI w silnikach turbo z bezpośrednim wtryskiem. Część producentów balansuje wapń magnezem, ograniczając udział jednego na rzecz drugiego. Inni pozostają przy klasycznym wapniu i rekompensują to dodatkami bezpopiołowymi. Rozrzut w odniesieniu do wapnia jest bardzo wyraźny. Widzimy oleje schodzące w okolice 1000 ppm, ale też takie, które przekraczają 1900-2000 ppm. To jest ogromna różnica jak na jedną normę. Wysoki wapń oznacza silniejszy komponent detergentowo-neutralizujący. Taki olej ma większy potencjał do utrzymywania czystości tłoków i neutralizacji kwaśnych produktów spalania. Komu to będzie bardziej odpowiadało? Osobom, które jeżdżą dużo po mieście, często nie dogrzewają silnik, mają krótkie odcinki i więcej kondensatu w oleju. Wysoki wapń daje wtedy większy bufor czyszczący. Ale jest druga strona medalu. W nowoczesnych silnikach turbo z bezpośrednim wtryskiem bardzo wysoki poziom wapnia bywa łączony z większym ryzykiem LSPI. Dlatego część producentów celowo obniża wapń i równoważy pakiet w inny sposób. I tu wchodzi magnez. Magnez w 508/509 występuje w bardzo różnych ilościach. Od symbolicznych kilku ppm aż po wartości rzędu kilkadziesiąt, a nawet bardzo wysokie poziomy w pojedynczych formulacjach rzędu kilkuset. To nie jest przypadek. Oleje z wyższym udziałem magnezu i niższym wapniem są często projektowane z myślą o lepszej kontroli LSPI w silnikach downsizingowych z turbo. Magnez jako detergent działa inaczej niż wapń i pozwala zredukować całkowitą zawartość wapnia bez utraty właściwości myjących. To podejście będzie szczególnie interesujące dla właścicieli 1.5 TSI, 2.0 TSI czy innych nowoczesnych jednostek z bezpośrednim wtryskiem, eksploatowanych dynamicznie przy niskich obrotach. Natomiast oleje z bardzo niskim magnezem i wysokim wapniem to często klasyczna, mocno detergentowa filozofia. Sprawdzą się w spokojnej eksploatacji, przy regularnych wymianach, w silnikach mniej podatnych na LSPI albo w użytkowaniu, gdzie większym problemem jest zabrudzenie niż spalanie stukowe przy niskiej prędkości. Czy wysoki magnez zawsze znaczy lepszy olej? Nie. Czy wysoki wapń zawsze znaczy mocniejszą ochronę? Też nie. Chodzi o proporcje i kontekst. Jeżeli ktoś jeździ bardzo spokojnie, wymienia olej częściej niż przewiduje long life i nie eksploatuje silnika agresywnie przy niskich obrotach, wysoki wapń nie będzie problemem, a może dać większy komfort czystości. Jeżeli ktoś dynamicznie obciąża silnik w niskim zakresie obrotów, często przyspiesza z dołu, sensownie jest zwrócić uwagę na formulacje, w których wapń nie jest sypany łopatą w cudzysłowie, a część detergencji przejmuje magnez. I to jest właśnie najciekawsze w tej tabeli. W ramach tej samej normy producenci wybrali różne drogi.
a użytkownik może wybrać tę, która bardziej pasuje do jego stylu jazdy i konstrukcji silnika. Idziemy dalej. Molibden i bor również nie są jednolite. Są formulacje bogatsze w molibden, co może wspierać redukcję tarcia i działać antyoksydacyjnie, oraz takie, które stawiają bardziej na bor jako bezpopiołowy dyspergator. Są też oleje minimalistyczne, gdzie poziomy tych pierwiastków są niskie, ale to nie oznacza braku modyfikatorów tarcia. Część z nich może mieć charakter organiczny i nie być widoczna w analizie ICP. Natomiast co warto podkreślić, są formulacje, które mają jednocześnie wysoki molibden i wysoki bor. To oznacza, że producent nie wybrał jednej drogi, tylko wzmocnił zarówno redukcję tarcia, jak i zdolność utrzymywania zanieczyszczeń w zawiesinie oraz stabilność oksydacyjną. Dla kogo takie podejście może być atrakcyjne? Dla kierowców jeżdżących dynamicznie, gdzie redukcja tarcia ma znaczenie przy wysokich obciążeniach, dla tych, którzy chcą bogatszego pakietu dodatków, nawet jeśli formalnie norma tego nie wymaga. To, co widać w tabeli, to wyraźny podział filozofii: minimalizm, umiarkowany balans oraz bogaty pakiet. I wszystkie trzy podejścia mieszczą się w tej samej normie 508/509. Podsumowując, norma 508/509 nie jest monolitem. W jej ramach można wybrać olej pod konkretny styl użytkowania. Osoba jeżdżąca spokojnie, miejsko i dbająca o spalanie może celować w najbardziej ekonomiczne formulacje o niskiej lepkości w 40 stopniach Celsjusza i wysokim wskaźniku lepkości. Kierowca eksploatujący auto dynamicznie powinien zwrócić uwagę na mocniejszą 20 z wyższą lepkością w 100 stopniach Celsjusza. Kto wydłuża interwały lub często jeździ w trudnych warunkach miejskich, może szukać wyższej rezerwy TBN. I to jest największa wartość tej tabeli. Nie wskazuje jednego zwycięzcy, pokazuje, że nawet w tak restrykcyjnej normie istnieją różne drogi do tego samego celu, a wybór można dopasować do realnego sposobu użytkowania samochodu, a nie tylko do logotypu na opakowaniu. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to najważniejsze pytanie brzmi, co z tego wynika w praktyce. Bo tabela tabelą, ppm ppm-ami, ale finalnie każdy chce wiedzieć jedno, który kierunek jest dla mnie. Spróbujmy to uprościć. Zawsze rozchodzi się o to, na co chcemy położyć nacisk. W oleju silnikowym bardzo rzadko da się mieć wszystko naraz w maksymalnym stopniu. To zawsze jest balans. Możemy postawić bardziej na ochronę mechaniczną silnika, grubszy film olejowy, wyższy poziom dodatków przeciwzużyciowych, większy margines przy obciążeniu. Możemy postawić na ochronę katalizatorów i filtrów cząstek stałych, niższy popiół, umiarkowany fosfor i cynk, bardziej emisyjnie bezpieczną formulację. Możemy też postawić na oszczędność paliwa, niższą lepkość w temperaturach roboczych, mniejsze opory wewnętrzne, szybsze budowanie filmu przy zimnym starcie. Możemy postawić na stabilność w wysokiej temperaturze, ważną przy turbo i dynamicznej jeździe. Możemy postawić na odporność przy jeździe miejskiej i krótkich odcinkach, większą rezerwę alkaliczną. Możemy w końcu postawić na zachowanie w niskich temperaturach, płynność, łatwy rozruch, szybkie smarowanie zimą. Ale bardzo trudno mieć jednocześnie absolutnie maksimum w każdej z tych kategorii. Dlatego właśnie w ramach tej samej normy 508/509 widzimy różne filozofie. I teraz dopiero ma sens pytanie, czego ja oczekuję od swojego oleju. Jeżeli masz nowy 1.5 TSI, 2.0 TSI, jeździsz głównie po mieście, krótkie odcinki, start-stop, czasem korek, czasem dynamiczne przyspieszenie z dołu, zwróć uwagę na balans wapń-magnes. Nie musi to być najwyższy wapń w tabeli, sensowne są formulacje, które nie sypią wapniem ekstremalnie wysoko i mają wsparcie w magnezie. Do tego przyda się przyzwoity TBN, bo jazda miejska szybciej degraduje olej. Lepkość, raczej dolny lub środkowy zakres 0W20, szybkie smarowanie będzie tu ważniejsze niż maksymalna grubość filmu. Jeżeli masz to samo TSI, ale robisz głównie trasę, autostradę, stałe obciążenie, długie przebiegi w jednej temperaturze, możesz spokojnie patrzeć na mocniejszą 20, czyli wyższa lepkość kinematyczna w 100 stopniach. Wysoki TBN nie jest kluczowy, jeśli paliwo jest dobre i silnik pracuje w stabilnych warunkach. Stabilność lepkości i rozsądny poziom ZDDP będą tu ważniejsze niż ekstremalne dodatki. Jeżeli masz miękką hybrydę albo klasyczną hybrydę, gdzie silnik często się wyłącza i pracuje w zmiennych cyklach, patrz na niską lepkość kinematyczną w 40 stopniach Celsjusza i wysoki wskaźnik lepkości. Olej musi szybko budować film po każdym rozruchu. Tu ekonomiczna formulacja z dobrym wskaźnikiem lepkości będzie logicznym wyborem. Bardzo wysoki wapń czy molibden nie będzie miał takiego znaczenia jak płynność i stabilność. Jeżeli jeździsz dynamicznie, lubisz wyższe obroty, czasem mocniejsze przyspieszenie, może masz lekko podniesioną moc, ale nadal chcesz zostać przy 508/509,
Wybieraj formulację bliżej górnego zakresu lepkości SAE20 i z wyższym poziomem ZDDP. Wysoki molibden może być dodatkowym atutem. Kluczowa będzie stabilność lepkości w temperaturze i rozsądny pakiet przeciwzużyciowy. Jeżeli robisz długie interwały w trybie long life i nie skracasz wymian, sensownie jest spojrzeć na TBN. Wyższa rezerwa alkaliczna da większy margines bezpieczeństwa przy utlenianiu i neutralizacji produktów spalania. W połączeniu z umiarkowanym wapniem i solidnym pakietem bezpopiołowym to będzie rozsądna droga. Pakiet bezpopiołowy, czyli umiarkowany wapń, umiarkowany ZDDP i wysoki TBN. Jeżeli masz silnik z filtrem cząstek stałych, benzynowym GPF albo dieslowskim DPF-em, wtedy istotna jest umiarkowana zawartość ZDDP oraz rozsądny poziom wapnia. Z dotychczasowych materiałów już wiecie, że wysokie poziomy fosforu i cynku oznaczają większy potencjał ochrony przeciwzużyciowej, ale jednocześnie większe obciążenie dla katalizatora i filtra. W ramach tej normy 508/509 wszystkie mieszczą się w bezpiecznych widełkach, ale jeśli ktoś planuje bardzo długą eksploatację auta z GPF-em, DPF-em i długie interwały, sensownie jest wybierać formulacje bardziej emisyjnie zbalansowane niż te z najwyższym poziomem cynku i fosforu. Jeżeli masz turbo z bezpośrednim wtryskiem i jeździsz często w niskim zakresie obrotów, przy wysokim momencie, czyli klasyczny scenariusz LSPI, wtedy warto spojrzeć na relację wapnia do magnezu. A zdaje się, takie sytuacje bywają bardzo częste. Jedziesz na 1200-1800 obrotów na minutę, wciskasz gaz dość mocno, silnik dostaje duże obciążenie, turbo już pompuje wysokie ciśnienie, mieszanka jest bogata, a prędkość tłoka nadal jest niska. Czy to nie jest typowe dla jazdy na wysokim biegu w mieście, przyspieszania od 50 do 60 km na godzinę na 5 lub 6 biegu, jazdy w trybie Eco, gdzie skrzynia bardzo wcześnie wrzuca wysoki bieg, dynamicznego wyprzedzania bez redukcji, DSG automatu, który utrzymuje niskie obroty dla spalania, silników typu 1.0, 2.0 TSI, TGDI, EcoBoost i tym podobnych, czyli klasyczne duszenie silnika momentem. W takiej sytuacji formulacje z niższym wapniem i wyraźnym udziałem magnezu są projektowane właśnie pod kontrolę przedwczesnego zapłonu. W praktyce może to być bardziej istotne niż różnica kilkudziesięciu ppm molibdenu. Kolejny scenariusz, jeżeli masz diesla z DPF-em i robisz głównie miasto, krótkie trasy, częste regeneracje, wtedy rozsądny TBN będzie ważniejszy niż maksymalny poziom dodatków przeciwzużyciowych. Olej szybciej się degraduje, a bufor alkaliczny ma realne znaczenie. A jeżeli masz spokojnie użytkowane benzynowe TSI z GPF-em, jeździsz głównie w trasie i wymieniasz olej częściej niż przewiduje long life, wtedy różnice między formulacjami będą miały mniejsze znaczenie praktyczne. W takim scenariuszu ważniejsza będzie powtarzalność jakości i świeżość oleju niż ekstremalne poziomy poszczególnych pierwiastków. Jeżeli mieszkasz w chłodnym klimacie, auto nocuje pod chmurką, zimą masz regularnie temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza, wtedy znaczenie mają parametry zimowe i wskaźnik lepkości. Bardzo niska lepkość w 40 stopniach Celsjusza i wysoki wskaźnik lepkości dadzą realny komfort rozruchu. W tej normie wszystkie są 0W, ale różnice w płynności nadal istnieją. Jeżeli masz samochód pogwarancyjny, jeździsz spokojnie, wymieniasz olej co 8-10 tysięcy km i nie interesuje Cię long life, w praktyce większość analizowanych olejów spełni swoje zadanie poprawnie. Wtedy większe znaczenie może mieć cena, dostępność i powtarzalność partii niż różnice 100 ppm wapnia czy 150 ppm cynku. I to jest najważniejszy wniosek. 508/509 to nie jest jeden olej w różnych butelkach. To jedna norma, ale kilka filozofii. Możesz wybrać bardziej ekonomiczną konstrukcję. Możesz wybrać bardziej ochronną 20. Możesz wybrać pakiet z wysokim wapniem albo bardziej zbalansowany z magnezem. Możesz wybrać bogaty w molibden i bor albo minimalistyczny. Kluczem nie jest znalezienie najlepszego globalnie, kluczem jest dopasowanie parametrów do tego, jak naprawdę używasz samochodu. I na sam koniec jedna ważna rzecz. Właśnie w takich materiałach najlepiej widać sens tego, co robimy w ramach testów R2D na olejach z regularnej eksploatacji. Sama analiza świeżego oleju mówi nam o filozofii formulacji, lepkości, TBN-ie, pakiecie dodatków, ale dopiero olej przepracowany pokazuje, jak ta teoria radzi sobie z rzeczywistością. Dlatego w naszych testach staramy się uwzględniać wszystkie możliwe czynniki wpływające na degradację oleju silnikowego, czyli stresory olejowe, które realnie przyspieszają degradację.
Jazdę miejską, krótkie odcinki, wysokie temperatury oleju, dynamiczne przyspieszanie z niskich obrotów, rozcieńczenie paliwem, pracę turbo, wpływ filtrów cząstek stałych itd. Ostatnie modyfikacje, o których dyskutowaliśmy, właśnie temu służą, żeby nie badać oleju w sterylnych warunkach, tylko sprawdzić, jak zachowuje się pod realnym obciążeniem w konkretnej sytuacji. To jest proces. Obserwujemy, porównujemy, wyciągamy wnioski razem. Zachęcam, żeby śledzić kolejne analizy, patrzeć na dane i samodzielnie budować swoje wnioski, bo w tym wszystkim nie chodzi o wskazanie jednego najlepszego oleju, tylko o zrozumienie, dlaczego dany olej w danym scenariuszu działa tak, a nie inaczej. Dlaczego jeden uważa, że olej X to mistrzostwo świata, a inny stwierdza, że nigdy w życiu nie zaleje go ponownie do swojego samochodu. My te dane agregujemy, porządkujemy i wyciągamy wnioski, tak żeby były użyteczne w praktyce. Jeżeli uważasz, że takie analizy mają sens, że pomagają podejmować bardziej świadome decyzje i że warto rozwijać tego typu niezależne porównania, pod filmem jest opcja Wspieraj. Postawienie symbolicznej kawy to realne wsparcie kolejnych badań, raportów i testów z eksploatacji. Każda taka forma wsparcia pozwala robić to dalej i jeszcze lepiej. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.